Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, ofiarowane w Meksyku, Bazylika Naszej Pani z Guadalupe. Błogosławię was wszystkich. Wszyscy jesteście moimi dziećmi, bez różnicy, bez ograniczeń i bez granic. Kocham was wszystkich i chronię was moim macierzyńskim płaszczem. Moi ukochani, z tego miejsca, z mojego domu w Tepeyac, błogosławię całą ludzkość, na którą patrzę ze smutkiem, idącą bez kierunku, pospiesznie w kierunku wydarzeń bez świadomości tego, co nadchodzi. Najukochańsze dzieci, jestem ukoronowana jako cesarzowa Ameryki, ale życzę sobie mojej korony na każdym z was, w waszym poddaniu się i w waszym ofiarowaniu mojemu synowi. Mój ukochany narodzie, narodzie meksykański, wzywam was do trwania w miłości mojego syna. Moje prawdziwe dzieci nie podnoszą ręki przeciwko swoim braciom. Ofiarujcie ból za nawrócenie całej ludzkości. Zachowajcie spokój. W tej chwili zgiełk, w którym żyje ludzkość, pogrąża serce człowieka w ciągłej walce z bliźnimi. Bądźcie świadectwem pokoju mojego syna. Bądźcie głosem, za którym tak bardzo tęsknią moje serca, tym głosem, który wznosi się wzywając wszystkich do nawrócenia. Dzieci, kocham was intensywnie. Błogosławię was całym blaskiem mojego serca, które jaśnieje aż do nieskończoności, karmiąc promieniami słońca i umieszczając w każdym z was to światło, którego w tej chwili potrzebujecie, aby zapobiec zaangażowaniu się w przemoc, będącą konsekwencją braku sumienia u człowieka, konsekwencją oderwania się od mojego syna i konsekwencją braku pokory. Człowiek w swoim zapale wiedzy, choć nie do końca dla dobra, podjął rywalizację z moim synem, a ja, jako matka, wzywam was ponownie, abyście byli świadomi, myśleli i rozumowali, że jesteście ograniczonymi stworzeniami Boga i nie możecie przewyższać mistrza stworzenia, zamiast tego próbujecie przeciwstawić się darowi życia, tworząc wrogość między ludźmi, a ta wrogość przerodzi się w przemoc, a przemoc w wojnę. Kochani, z mojego domu w Tepeyac, z mojego sanktuarium, moim płaszczem chronię całe stworzenie i z wypisanymi na nim gwiazdami oświetlam dusze tych, którzy ofiarowują się mojemu synowi i są rozmiłowani w tej matce, orędowniczce wszystkich ludzi. Jeszcze raz zapraszam was do przygotowania się. Jak wiele moich dzieci myśli, że ponieważ wypełnienie ostrzeżeń z nieba nie jest na poziomie globalnym, w czasie ludzkim, może kontynuować życie zanurzone w grzechu. Ależ dzieci, dzień nie wystarczy, żyjecie nie patrząc w swoje wnętrze nawet na jedną chwilę, na to wszystko, co waży się w każdym z krajów. Umiłowani moi, tak dawno temu wezwałam was do zwrócenia uwagi na gospodarkę światową. I w tej chwili, kiedy gospodarka jest na skraju załamania, moje wezwanie jest dla moich wiernych, aby podwoili swoją modlitwę i swoje dobrowolne ofiary za wszystkich tych, którzy kontynuują swoje życie oparte na Bogu pieniędzy, którzy przed zbliżającym się upadkiem gospodarki, poczują się zdruzgotani, stracą swoje życie z własnej woli, ponieważ są słabi, ponieważ nie mają swojej wiary opartej na opatrzności Bożej. Wy, moi ukochani, nie wahajcie się ani nawet przez jedną chwilę, nie wahajcie się i nie wątpcie. Wiecie, że mój syn nie obiecuje na próżno i obiecał pomoc ze swojego domu wszystkim wiernym, a ja, jako matka całej ludzkości, w moim płaszczu zachowuję was wszystkich, absolutnie wszystkich. Wy, umiłowane dzieci, patrzcie w niebo, nie zapominajcie, że ręka mojego syna spadnie na ziemię z jego szybką sprawiedliwością. Ale w każdej chwili,
ze swoim nieskończonym miłosierdziem, mój Syn wydycha swój boski oddech na całą ludzkość i ludzkie stworzenia otrzymają pomoc, którą mój Syn przyniesie bezzwłocznie, tak jak na to zasługują. Pojawiają się bolesne momenty dla Kościoła mojego Syna. Utrzymujcie nadal waszą wiarę silną i ufajcie mi. Mój Syn nazwał mnie obrończynią swojego Kościoła, a ja jako cesarzowa Ameryk przyjęłam wszystkich. Umiłowane dzieci, odnajdźcie tę wewnętrzną ciszę, ten pokój, którego szukacie poza sobą, wyjdźcie z codziennej rutyny, która przekształca was w zdepersonalizowane istoty, zanurzone w ciągłym powtarzaniu działań waszych braci, bez zastanawiania się nad konsekwencjami tych działań. Pragnę, aby wszyscy posłuchali mojego wezwania i 12 grudnia o godzinie 3 po południu odmówili modlitwę do miłosierdzia Bożego, koronkę do miłosierdzia Bożego, a po niej różaniec święty. Ofiarujcie to tej Matce, a ja wyleję błogosławieństwo na całą ludzkość, a szczególnie na tych, którzy chcą przyjąć łaski, które ześlę. Dzieci, to są chwile naglące, żyjecie w chwili ostatniej chwili. Zbliżcie się do mojego Syna i karmcie się boskim pokarmem. Siła podwoi się, jeśli będziecie świadomi, że mój Syn pozostaje żywy i obecny w uczcie eucharystycznej. Ja nadal patrzę na całą ludzkość i wszystkie moje legiony z góry patrzą na ludzkość, widzą jak odrzucacie mojego Syna i Jego nauki, widzą jak gardzicie mną i unieważniacie mnie. Błagam was, abyście wzięli chwilę z waszego życia i pomyśleli, co by się z wami stało, gdyby mój Syn nie pozostał w każdym ze swoich dzieci. Umiłowani, wy, którzy pragniecie być ostatnimi, a pierwsze miejsce dajecie swoim braciom. Wy, którzy zbliżając się do mojego Syna nie gardzicie swoimi braćmi. Wy, którzy nie osądzacie swoich braci, ale jesteście świadomi, że mój Syn jest jedynym, który może wydać wyrok. Wy, którzy modlicie się przed tabernakulum. Wy, którzy modlicie się i mówicie, że jesteście wierni, bądźcie tymi, którzy we wszystkich chwilach pozostają na ostatnim miejscu, nie wydają wyroku. Te chwile są bardzo trudne, wróg człowieka przejmuje kontrolę nad ludzką myślą. Bądźcie pokorni i przyjmijcie moje wezwania. Ja, jako matka wszystkich, zapraszam was do modlitwy za mój naród meksykański, aby zapanował tam pokój i aby moje dzieci nie podnosiły rąk przeciwko darowi życia swoich bliźnich. Najmilsi moi, nie gardzę żadnym z moich dzieci, nawet ci, którzy mnie nie kochają są moimi dziećmi i dlatego nieustannie ich wzywam. Błogosławię was szczególnie w tej chwili uczty ludzkości dla tej Matki, która chroni was w każdej chwili, ponieważ jesteście skarbem, który wieńczy tę pokorną Matkę, która kocha was bezgranicznie. Niech moje błogosławieństwo będzie nad każdym z was, a wy, którzy jesteście świadomi mojego wezwania, podzielcie się moim błogosławieństwem z waszymi braćmi. Zachowajcie w waszych sercach pokój mojego boskiego Syna. Błogosławię was, Matka Boża z Guadalupe.